Cześć Wam, witam serdecznie. Dzisiejsza bajka ma tytuł 4 pory życia. Pewnego dnia w dużym mieście szła przepięknej urody dziewczyna. Wszyscy za nią się oglądali, ale mimo że była tak piękna, każdy czuł, że coś jej brakuje. Tak przechodziła. W kawiarni przy stoliczku siedziały 4 słowa. Spojrzały na dziewczynę i rzekły: jaka piękna dziewczyna, wspaniała, cudowna wręcz. Ale brakuje im nas, rzekły słowa. No to co? Wskakujemy do niej? Oczywiście. Niech wszystko ją spotka w życiu, co mają spotkać. I słowa chlup wskoczyły do serca i do głowy dziewczyny. Dziewczyna się tak od razu jakoś poczuła raźniej, jakoś coś się w niej zmieniło, ale nie potrafiła tego wyrazić. Ale jak przyszła wieczorem do domu, do swojego rodzinnego domu, to zaczęła zupełnie inaczej mówić. Mamo, prawda, że ja jestem młoda? Ależ córko, oczywiście. Nigdy do tej pory nie mówiłaś o tym, że jesteś młoda. Nie używałaś tego słowa młodość. No właśnie, mamo, ale jakoś tak przyszło mi to słowo młodość. Jestem młoda, prawda? Oczywiście. A dlaczego, mamo, nigdy żeście mi nie mówili, że jestem młoda? No bo to oczywistość, rzekła mama. Przecież wiadomo, masz 19 lat, więc jesteś młoda. No, rzeczywiście. Ale nigdy tak o sobie nie myślałam. I na tym skończyła się rozmowa wieczorna. Ale słowa w niej, które wskoczyły do niej, zacierały ręce. Wszystkie chyba je ma, powiedziało młodość do dorosłości. Pewno tak, faktycznie, rzeczywiście, ale teraz przez kilka dobrych lat będzie zdobywała różne słowa, stając się tak na dobrą sprawę, taką prawdziwie młodą. Tak, tak, rzekła dojrzałość. Tak to w życiu jest. A starość siedziała w kącie i milczała. Dziewczyna faktycznie codziennie zbierała bardzo dużo nowych doznań. Wcześniej też, ale była bez nazywania tego, że to są doznania. Poznawała coraz to nowe rzeczy. Wcześniej też, ale była bez używania słowa poznałam. Doświadczała, a nawet przeżywała. Nazbierała tego bez liku. A jak miała lat 25, zakochał się w niej młodzieniec. Podobnie jak ona. Był w tym samym wieku. Jak się domyślacie, szybko się pobrali. Jakiś czas potem przyszły dzieci. No i wtedy w jej zasobie leksykalnym odezwała się dorosłość. Czas, żeby weszła w głębsze przeżycia jak dotąd. Czas, żeby je nazbierała.
ważne jest dla osoby dorosłej, by głębokie przeżycia miała, ale też różne realizacje. I faktycznie w życiu już kobiety takiej dorosłej tak to się też działo. Gdy skończyła lat 33, zastukało w niej słowo dojrzałość. Może czas na dojrzałość, powiedziało i chrząknęło, dając do zrozumienia wszystkim innym słowom, że mają się usunąć w cień. Młodość się odezwała, ale czasami chcę jeszcze w niej być. Dorosłość. Ja też. Ale dojrzałość widać było, że miała ochotę już dać spełnienie kobiecie, więc zaczęło się to w jej życiu dziać. Spełniała się w różnych rzeczach i sprawach, mając coraz większe doświadczenie. Ale to spełnienie było takie jeszcze na pół gwizdka. Bez tego, że ono było takie duże, potężne. Więc czasami faktycznie w życiu dziewczyny jeszcze pojawiała się młodość, gdy zdobywała jakieś doświadczenia. Czasami pojawiało się głębokie przeżycie, gdy realizowała coś w życiu po kolei. To było i właściwie od czasu do czasu tak to wszystko się zmieniało i w którymś momencie dojrzałość powiedziała: o, teraz może być prawdziwie mądra. I w kobietę wskoczyła mądrość. Otrzepała się, pomyślała, już mam tyle lat, a miała coś koło 55. Rzeczywiście dużo w życiu się moim zdarzyło. Faktycznie coraz częściej mówiono o niej, że daje rady, porady, recepty, że jest bardzo mądra. A zatem była dojrzała. Ale starość pukała co jakiś czas. A moja kolejka? To co? Wiem, że jesteś. Oczywiście, mówiła dojrzałość, ale kobieta jest przeznaczona do bycia mądrą, więc jest dojrzała. Ty śpi, odpoczywaj. Po co tej kobiecie starość? Któregoś dnia, gdy kobieta miała już wnuczęta, przyszła do niej wnuczka i mówi: babciu, mówią moje koleżanki, że jesteś stara, a ty jesteś bez używania tego słowa. Babciu, czy ty jesteś stara? Masz już kilka zmarszczek i właściwie wolniej chodzisz. Widzę, że zwracasz uwagę na swoje zdrowie. Babciu, jesteś stara? Ależ wnuczko, moja kochana, ja po prostu jestem już dojrzała. Babciu, no to co mam powiedzieć koleżankom i kolegom, gdy mówią na ciebie, że jesteś już stara? Powiedz po prostu, że babcia twoja jest dojrzała. No babciu, ale jak oni zapytają, co to znaczy być starym, to co mam im powiedzieć? To proste. Powiedz, że ktoś, kto ma prawo być stary, to jest
taki ktoś, kto ma prawo być bez przemyślenia czegoś, bez zastanowienia, bez rozważenia. Po prostu robi to odruchem, instynktem. Po prostu to robi. Babciu, ale jak ja miałam z 12 lat, to wiele razy tak było, że byłam bez zastanowienia i robiłam tak coś ad hoc, po prostu, co przyszło na myśl. Chcesz powiedzieć, babciu, że byłam stara? No, wiesz, twoja babcia już ma tyle lat, ile ma. A potrafi jeszcze być młoda, bo doświadcza różnych rzeczy i spraw. Potrafi jeszcze przeżywać, realizować się w różnych sprawach i rzeczach, czyli być też dorosłą, ale w wielu różnych sprawach i rzeczach jest po prostu dojrzała. Babciu, więc muszę zapamiętać wszystkie te 4 słowa i być świadomą, kiedy one działają. Ależ tak, wnuczko, oczywiście. Babciu, to od dzisiaj, jak tylko ktoś mi zada jakiekolwiek pytanie i o coś zapyta, to muszę coś przemyśleć, zastanowić się. Po prostu, no tak. No a jeśli będzie inaczej? Zapytała babcia. No to wiem, no to nawet jeśli mam tyle lat, ile mam, to mam prawo być w tym momencie stara. Babciu, podziwiam cię. Ależ wnuczko, ja ciebie podziwiam. Dlaczego, babciu? Bo jesteś ciekawa życia. To bardzo ważne. Dziękuję, babciu. I od tego momentu w życiu każdego na całej kuli ziemskiej zaistniały te 4 bardzo ważne słowa. Pewno każdy z was je ma. Dziękuję, cześć wam.